23 lata w Polsce, 20 w Anglii, a teraz mieszkam na Sycylii. Kochani widzowie, jadę wam pokazać San Carlo. San Carlo jest to mikrowioska. Może 85, może 90 mieszkańców mieszka. W Google pisze 107, ale mi się wydaje, że to jest nieprawda. Jadę z moją żoną Anią, pakujemy psa Rockiego do bagażnika i zasuwamy na wycieczkę. Będziemy nagrywać zwalony most, będziemy nagrywać rzekę, będziemy eksplorować San Carlo. Tam jest jeden mikrosklep, jeden kościół, jeden cmentarz, 80 parę ludzi i parę domów na krzyż. Ta wioska należy do Chiuse Sclafani. Nagramy wam też malowniczą trasę. Słuchajcie, 87 zakrętów od Chiuse Sclafani do San Carlo. Tyle jest. Zakręt na zakręcie. Oczywiście w przyspieszonym tempie, żeby wam się nie znudziło. Ja myślę, że jest 87 zakrętów, kiedyś liczyliśmy. Ale czekaj, bo my źle jedziemy. Naokoło. No nic, to będzie dobrze, bo będziemy z Chiusy wyjeżdżać, to pokażemy, jak się z Chiusy wyjeżdża. Więc też tak może być. Przejedziemy przez Chiuse Sclafani najpierw, a później pojedziemy do San Carlo. Kochani widzowie, jesteśmy w San Carlo. Piszę tutaj po prawej stronie San Carlo Benvenuti, ale my musimy za stacją kolejową, która jest po lewej stronie, skręcić w lewo, bo chcemy zobaczyć, słuchajcie, rzekę Socio. Rzekę Socio, nazwa pochodzi od tej rzeki właśnie, tego wyścigu samochodowego, tego Rally Valley dei Socio, który oglądaliście na kanale Przygody Sebastiano i właśnie jedziemy do tej rzeki, zobaczyć tą rzekę. Tam jest też most i ten most będzie też pokazany, on jest właśnie zwalony, ten most, no i musimy, kochani, zobaczyć, co tam jest i nagrać wam materiał z tego, bo jestem bardzo, bardzo zainteresowany, jak ta rzeka wygląda i czy w ogóle ta rzeka no, płynie, no bo jest bardzo ciepło teraz i jestem zainteresowany właśnie. I później pojedziemy do San Carlo, do wioski, przejdziemy się na spacer, pokażemy wam, co tam jest i później wrócimy do domu. O, i to jest plan. Piękny krajobraz. O, pieski sycylijskie latają. Biały i czarny. Szczekają. Tu jest farma jakaś, zobacz. I przez most. Mam nadzieję, że się nie zwali. Mamy drona, polatamy też dronem. Mam naprawdę wielką nadzieję, że ta rzeka nie jest wyschnięta teraz. Ale tego nie wiem. Proszę? I nie, drogą prosto się jedzie. Nie tam dojedziesz do domu. Wow, tu jest fajnie. Ciekawe, czy będą ludzie kąpać tam. W ogóle na pewno tutaj zaraz oponę jakąś przebije. To gwarantowane jest. No my jedziemy prosto, nie? On skręca, my jedziemy prosto. Nas interesuje rzeka, tylko że my takimi tymi powałami jedziemy tu. Tak, widzę.
Ja się boję, że to się zwali, bo tam się most zwalił dokładnie taki sam jak to. Nie wiem jak bardzo... Tak, no to idzie, no ale to wysoko. Nie wiem jak bardzo to jest bezpieczne. W każdym bądź razie na mapie pisze, żeby jechać prosto. Więc jedziemy prosto i tam jest most i rzeka. No. Więc rzeka jest w dolinie, bo jest Wali. Wali to jest dolina, nie? W ogóle po angielsku Wali to też jest dolina. Więc Valley del Sozio, czyli Dolina Sozio. No i tam jest ta rzeka. Czy to tak gadasz, bo to... Dobrze wypowiadam, tak, Valley del Sozio. Sozio, jak socjopat. Tak socjopata, kochani widzowie. Kabli? Gdzie masz kabli? No tu. Tam. A to, no to jest prąd, to dobrze, można tu kupić jakąś działkę. W ogóle jakaś elektrownia jest. O, widzę most zwalony. Jest most zwalony. Poczekajcie, dokąd można dojechać samochodem, żebyśmy... Bo jest most zwalony, tu jest zakaz wstępu. Ale chodźcie, zobaczymy. Ale tu jest jak z filmu normalnie, jak z takiego, nie wiem, Władcy Pierścieni. Albo coś. Ła! Jest tam rzeka, czy nie ma tam rzeki? To jest sobie... Tak. Nie, tak wycofam wszystko teraz na razie. Mnie interesuje most zwalony. Tu jest miejsce. Patrzyłem się na... Ła! Tu musimy zaparkować. Tu jest koniec wycieczki naszej. Tu sobie zaparkujemy. O, jesteśmy, kochani widzowie, bierzemy drona. Idziemy zaraz wam pokazać wszystko. Dobrze. Dotarliśmy. Paczka, Sebastiano i jego żona. To dla ciebie, Weroniczko, kochanie, bo ciebie tutaj nie ma, bo jesteś na wakacjach w Polsce. A my tutaj nagrywamy materiał na przygody Sebastiano i pokazujemy naszym widzom, jak tu jest. Więc zobaczcie, jak tutaj jest pięknie. Cała góra skalista. Wow. I tu jest taka ścieżka, która chyba prowadzi do mostu zwalonego. Mam nadzieję przynajmniej. Pieska Rokiego też wzięliśmy na spacer, żeby tutaj zwęszył nowy teren. Na pewno go zaraz jakaś jaszczura ugryzie albo jakiś... Patrzcie, to jest wąż. Nie. Myślałem, że to jest wąż, że to trawa, ale numer. I tu jest most, zobaczcie. I on jest to stary most kolejowy. Bo kochani widzowie, jak nie wiecie, to San Carlo kiedyś tętniło życiem. I przestało tętnić życiem, jak właśnie przestała jeździć kolej przez San Carlo. Jej, ale to jest pięknie. I tutaj się na dół schodzi do rzeki właśnie. Więc chodźmy zobaczyć, tutaj jest jakiś farmer chyba lokalny, wycina sobie tutaj swoje sprawy. Więc idziemy się z nim przywitać. Zobaczyć, jak tu jest. Ale gdzie jest tutaj dostęp do rzeki? Chyba tu. Chodźmy. A tu jest koniec tego mostu, nie? No, tu jest koniec mostu. On tu się zwalił, zobaczcie. Buonasera! Sera. Z koniec mostu. On się tutaj zwalił, ale to wygląda świetnie, normalnie. Wow! Rewelacja. Chodźmy zobaczyć tam, bo tu powinna być rzeka. Tylko że chyba rzeki nie ma. Rzeka, tu jest rura jakaś wielka. A jest rzeka! To jest. Jest rzeka i jest w niej woda. Zobaczcie. To jest rzeka Sozio. I tutaj jest Dolina Sozio. O, tutaj jest Dolina Sozio, a tam jest druga część mostu, który jest, no, zwalony. A tu jest początek. Wow, mega. No nic nie pozostało mi innego, kochani widzowie, tylko wziąć dron i nagrać to z lotu ptaka, no bo takie coś tutaj jest bardzo, bardzo ładne. Tutaj jeszcze widać zgliszcza tego mostu, jak się zwalił, zobaczcie. W sumie tu jest możliwość, że to się dalej zwali, bo tam te kamienie to, kurczę, odstają. Trzeba tu uważać, wow. No ale to jest wszystko tutaj zawalone. Jak ci się podoba? No, ciekawe takie. Ciekawe takie. Ja myślę, że puścimy drona
i przelecimy stamtąd, tu pomiędzy tymi mostami i nagramy piękne ujęcia Tam Dla- elektrownię ma. naszych widzów. Gdzie jest elektrownia? Tak, tam jest elektrownia. O właśnie, tam jest elektrownia. Tam, z tyłu. Jakieś budynki z prądem związane, tak. Tam nie będziemy latać, bo tam pewnie nie wolno. Kable i inne sprawy. No nic, ale tutaj kręcimy, więc jedziemy z tym koksem. Czekajcie, się tylko rozpakuje i startujemy tutaj gdzieś. Tak, stamtąd będzie lepiej, jak wyjdziemy na górę, bo będzie bezpieczniej. Tutaj jest bardzo ciasno, dużo drzew, dużo krzewów i niezbyt nam tutaj się da latać dobrze dronem. O. A już raz go skasowałem na święcie świętego Józefa. Już nie chcę go drugi raz kasować. Może tam sobie jeszcze zobaczymy. Tam w sumie dobrze, chodźmy zobaczyć. A tu rosną te. Nie, Tak, to jest opuncja figowa. Z tego są przepyszne owoce. Niedługo będą dostępne. O, już rosną, zobaczcie. Są zielone. Te takie wypustki właśnie. I mają 3 kolory. Czerwone, żółte i zielone. Czerwone są paskudne, żółte są takie sobie, a nie, pomarańczowe są najlepsze chyba. Czerwone paskudne, nie jedzcie czerwonych. Przynajmniej mi. Tu coś latało. Tu coś latało w krzakach. Kurczę. No to jest dojazd chyba do kolejnej tej farmy jakiejś, nie? O, wycieczka na 102. Bo tam jest dom na samej górze. Gdzie jest dom? A widzę, jest faktycznie na górze dom. Tam, czekajcie, obrócę. Tam biały taki na końcu. Nie widać, to jest za daleko, ale jest. Jest dom faktycznie. W sumie stąd możemy wystartować też dronem, bo tu jest dobry teren. O, tu będzie lądowisko. Bardzo okej. Płaski teren. Tu też jest dom. Proszę. Ludzie mieszkają. No a tak wygląda most z dystansu i w tle elektrownia. Your breath is stuck and burning breath. When the night gets still, no beat inside. You pull me closer into hide. I'm not confused or just enraged. Before the time, I'm craving base. When the night gets still, I feel the pain. You're safe, you're done before the rain.
No i tak, oto był dron właśnie z Valli del Sozio, z rzeki, z mostu i z pięknych widoków, a tym oto sposobem zgubiłem swoją żonę Anię, bo poszła z psem na spacer. Więc idę jej poszukać. O, i widzę ją. Czyli jej nie zgubiłem, bo już jest. Ale się wystraszyłem. O, już się jej drugi mikrofon podłączył. To znaczy, że już jest blisko. Tutaj jest region też, słuchajcie, Regione Siciliana. A, Monti di Palazzo Adriano. Właśnie. Valli del Sozio. Proszę. Benvenuti, welcome. Znaczy witajcie. To znaczy witaj Sebastiano. A ja myślałem, że się zgubiłaś. Twój mikrofon już jest podłączony. To, co Proszę? nagrywasz, jest nagrywane do kamery. Znalazłem cię. Nie, czekamy Myślałem, w że cieniu, się zgubiłaś. Czekamy w cieniu. Ja nie Żeby słyszę. rokiem, W bo Nie cieniu. było za gorąco, nie? Tak, tu jest w cieniu, super. Ale zobaczcie, jakie są piękne szlaki. Można iść na trekking. Ja mam nawet buty do trekkingu. O, proszę. Jaka tutaj fuga. Fuga, fuga. W sam raz. Ja nie mogę, ale pięknie. Cykady cykają dookoła. A w dole widać rzekę właśnie. Wow. Ania, słuchaj, tu jest świetnie. Tylko jest miejsce parkingowe na jeden samochód. No, czy tam nie ma chyba w ogóle miejsca Wow. parkingowych. Ogólnie tak te wszystkie takie szlaki właśnie tutaj, w tym rejonie, gdzie my mieszkamy, czyli Chiusa Sclafani i okolice, powiem wam szczerze, są bardzo, bardzo zadbane. To jest dobrze. Dobrze to świadczy. No. Wow. No powiedz, czy nie świetnie. No, bardzo ładnie. Ciekawe, czy tam da się zejść na dół. Da się zejść, idziemy na dół. Chodźmy zobaczyć. Super sprawa. A tam są jak... Tak, Też tam jest można rzeka. zaparkować, widzisz? Tak, ale to którędy? Chyba tędy można zjechać. Jakby tą drogą tu podjechać, to można tutaj zjechać na dół jeszcze i tam na samym dole zaparkować. O, tu. Chcesz iść na dół? No, do rzeki. To chodźmy. Chodźmy. Tam nawet znak drogowy jest, patrz. Roki jest w 7. niebie. Lata i wącha, ile wlezie. Że wskoczy do wody. Może wskoczy, tak. No i co możemy znaleźć w lesie? No tylko Fiata Pandę, kochani widzowie, nic więcej. No. Mógłbym się założyć o 1000 euro, że znajdę Fiata Pandę dzisiaj w lesie. No i znalazłem. No, a się nie założyłem. Tu jest tak bardziej otwarty teren. Pod tą górą właśnie wielką jesteśmy, koło której latałem dronem teraz. Spadłem z kamienia. Ale teraz jesteśmy blisko rzeki. No. Gdy płynie strumyk zwolna. Tu jest rzeka, tylko ona jest chyba czysta w sumie, bo widać dno. Przybliżę. Tak, widać dno. Jest rzeczka. I tam jest kamieniec też. O. A tutaj tak to wygląda. Wow. Wreszcie mamy jakieś wyprawy na przygodach Sebastiano. Na pewno się stęskniliście za tymi starymi, dobrymi wyprawami. Sebastiano po Sycylii. Jestem, powracam. Jak Feniks z popiołu. Znalazłem kwiatki. Ale numer, patrzcie się, kolorowe. O, muszę uważać, bo tu jest klif. A nie chcę skończyć jak w Anglii z klifami kończą. O, kwiatki były. Ładnie jest. Tu można rozbić namiot. I można tu mieszkać. Pewnie cię leśniczy przegoni za 2 dni, ale znając sycylijski czas reakcji, to może i 2 miesiące. No, ale nie, bomba.
Spójrzcie na to. Roki w dole. Pomiędzy mną i Rokim moja żona Ania. A za nami góra. A z drugiej strony słońce. I jak to nie powiedzieć? Pozdrowienia z Chiusa, z Clafani, pozdrowienia z San Carlo, pozdrowienia od słońca sycylijskiego, pozdrowienia z doliny Valli del Sosio. Tak, tu może mnie zalać. Zobaczcie, jest znak drogowy. Kto by to uwierzył, że może być znak drogowy tutaj w Valli del Sosio? Proszę, i pisze danger, possibility of sudden flood waves, also because of maneuvers on hydraulic plant. Pięknie. Teraz to was nastraszyłem, teraz to już nikt nie przyjedzie. Dobra, wracamy. O, widzę, że moja żona Ania poszła w kolejny burz. Ja tam nie idę, bo tam na pewno są węże. A ja się boję. Już mnie, słuchajcie, pogryzły meszki. Zobaczcie. Tu. O, cała noga. Jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty bąbel. I tu też gdzieś. O, tu. Uwaliły mnie meszki albo komary. Swędzi niemiłosiernie, więc po prostu nie wchodzę w trawy, w busze, w żadne inne wilgotne sprawy. Wilgotne sprawy. Może być. Ale to swędzi, słuchajcie, niemiłosiernie. W ogóle to jestem bardzo zadowolony z mojej żony Ani, że tak troszkę tutaj przyszła ze mną i udzieliła głosu i dalej udziela na przygodach Sebastiano, więc trzymajcie kciuki. Sytuacja się rozkręca. Wszystko jest pod kontrolą. Tutto va bene. Okej. Ale znalazłem kolorowego, śmiesznego chwasta. Zobaczcie, ma takie fajne, zawinięte w kulki, kłęby, kwiatki. Nie wiem, tu jest taki biały, a tu jest taki zawinięty. Nie dotykam go, bo to dziwnie wygląda. Robala ma na sobie. O, robal jest. To jest najważniejsze, że robal jest. To chyba to jest ok, ale nie, ja tego nie dotykam, bo to różne mogą być parzące, trujące sprawy. No tak wygląda z bliska. O, takie coś. Ładnie to wygląda. Na wietrze się chwieje. O, do lewa i do prawa. Hipnotyzująco się buja. Palma tutaj też rośnie. Ja myślałem, że to tylko same iglaste drzewa, a tutaj się zakamuflowała palma. Zobaczcie na górze. Ja już sobie całkiem radzę po tej Sycylii dobrze. Po takich górach stromych wychodzę jak rakieta kosmiczna. Zero zadyszki. I to nie jest edycja głosu. Zobaczcie, jedna palma, druga palma, trzecia palma i tam chyba czwarta palma. Drogi widzu, jeżeli podoba Ci się to wideo, daj łapkę w górę oraz rozważ możliwość subskrypcji kanału Przygody Sebastiano. Natomiast jeżeli to wideo było dla Ciebie mega wspaniałe, rozważ opcję podbicia tego wideo na kanale YouTube Przygody Sebastiano. A teraz wracamy do materiału wideo. Nie no, ale teraz poważnie to się naprawdę zgubiłem. A czy nie ja, tylko żonę zgubiłem. Z psem. No w sumie pies to pół biedy, ale żona... No nic. Pierwsza zasada, jak się kogoś zgubi, nie ruszać się, tylko czekać w jednym miejscu. Tak, na szlaku. Dokładnie. Bo wtedy ty się przemieszczasz i ktoś się przemieszcza. I prawdopodobieństwo znalezienia się jest mniej niż 0. A ja mam duże szanse, bo jestem na głównej drodze. Więc czekam cierpliwie, siądę sobie na kamieniu. O. Albo nie jeszcze, bo jakiś wąż mnie użre. I później będę spuchnięty. W ogóle gdzie one poszły? Ciepło jest, trochę się pocę, ale tak przyjemnie, wiaterek wieje. Zresztą widzieliście, jak się ten chwast kołysał od lewa do prawa, więc wiaterek super. Rzeźki, nie? No tak jak nie. A w ogóle pytanie do moich widzów, czy myślicie, że ja schudłem coś, czy nie? Czy ta dieta Syciliano mi tu działa na dobre, czy na złe? No. I jeszcze kolejna sprawa, kochani widzowie. Skoro czekam na moją żonę, zgubę z psem, pytanie do Was za 100 punktów. Czemu przestaliście komentować na kanale Przygody Sebastiano?
Czemu nie oglądacie tak jak kiedyś? Czy materiał jest zły? Czy wam Sebastiano bokiem wyszedł? Dajcie znać, bo mnie to bardzo interesuje. Subskrypcje rosną, ponad 28-9 tysięcy już jest. No, a oglądalność słaba. Komentarze słabe. Dlaczego? Nie wiem. Może wam się nie podoba Sycylia. Może tylko oglądaliście jedno wideo i zapomnieliście o przygodach Sebastiano. A ja tu jestem dla was co tydzień, w niedzielę o godzinie 12. Co niedzielę, piątek, świątek i niedziela. Przygody Sebastiano, z Sebastiano w roli głównej z Sycylii. Pokazuję wam lokalną Sycylię, pokazuję wam organiczną Sycylię, pokazuję wam Sycylię, której nikt wam nie pokazuje, bo wszyscy pokazują wam turystyczne miejsca. Chodź! Nie! Zobacz się jak wykąpie! Nie będzie śmierdział cały! Już się kąpał! Co? Już się kąpał! No to się kąpał! To chodź go nagrać jak się kąpie. To patrz, tu są te gruszki małe takie. Widziałeś? Mini gruszki. Zostałem wezwany. Tu patrz, to są mini gruszki. Są gruszki. Takie małe. Mini gruszki. Nie wiem, czy to jest jadalne gruszki. Pewnie tak. Można No, spróbować. takie sprzedają. Sprzedają takie. O, jest. Czekajcie. Tak wygląda mikrogruszka. No, my patrzymy ją tu zaraz. Tegujemy. To może być duża gruszka. Kwaśne, niedobre i twarde. Chyba jakaś zła odmiana. Chyba rosną, dopiero urosną. Ale też takie mini Ble. sprzedają. Tak sprzedają, ale są fajne. Te są niefajne. Dobra, chodźmy. Chodźmy zrobić co? Plum plum. Rocky idzie zrobić plum plum. Rocky znalazł miejsce swoim nosem, gdzie może się wykąpać. W rzece Sosio. O, Rocky przeszczęśliwy lata. To mu trzeba było. Przyjechać do San Carlo. O, coś niesamowitego. Ale numer my dosłownie weszliśmy na kamieniec. Ale jaja. Czekaj, ja tu przejdę po tym. Udało mi się. Jesteśmy na kamieńcu. Ale tu jest super. Jak w Polsce. Normalnie kamieniec i rzeka. I Rocky je robi plum plum. Good boy. Taki good boy, plum plum. Tutaj ktoś sobie tamę zrobił, może tu się kąpią. Proszę? Może tu ktoś tamę zrobił chyba, nie? Taką mini. No może. A tutaj można się, jakby tu było wybrane kąpielisko. A niech on cały wejdzie, a nie tak tylko po kostki. A już był. Ja sobie tu przy okazji umyję buta, bo stanąłem w bagno. O. Pam, ciap, ciap, ciap. Proszę. I czyste będzie. No rewelacja. Naprawdę rewelacja. Można tutaj przyjść z leżaczkiem, rozłożyć się na kamieńcu i jesteś nad rzeką na Sycylii. Do tego jakiś przenośny grill, tak zwane barbecue. Woda, lodówka przenośna. Jakiś akumulator z bateriami słonecznymi. Możesz tu cały dzień siedzieć. Nawet możesz wejść pewnie do rzeki i zrobić plum plum. Tak jak nasz pies Rocky właśnie. O, Rocky jest duży pies i on się nie boi wody. Ale mu się bardzo podoba tutaj. Ta woda jest ciepła. Pewnie tak. Spróbuj palcem, czy jest ciepła. Mi się wydaje, że będzie bardzo ciepła. Co? Nie za ciepła, nie za zimna. Rocky, podoba ci się? Tak, to jest jego żywioł. Plumkanie po wodzie i w wodzie. Cały szczęśliwy. Teraz się otrzepie pewnie na mnie. No rewelacja.
coś pięknego. Cold sky coming behind. I just want you, baby, my time. Come to me. I'm coming up high. I'm just a little moment. Yeah, I'm alright. Close your eyes, you and I. Feel your body getting my sky. Come to me. I'm coming up high. I'm just a little. O, piękny materiał nam się udało nakręcić tutaj i teraz jedziemy do San Carlo. Znaczy idziemy do auta i jedziemy do San Carlo, które jest dosłownie 100 metrów od wyjazdu z tej drogi, na którą skręciliśmy. Spacerkiem. Wow. Teraz ten wiadukt, most się wyłania. No, fajnie to wygląda. Czadersko. Most, tu piękne góry. Jeszcze raz na pożegnanie. I Sebastiano z żoną. A jak? Z żoną Anią. Z żoną Sebastiana. Z żoną Sebastiano. Ta słynna żona Sebastiano. Słonko już się chyli ku zachodowi. Super. Ale ogólnie fajnie, bo tu można podjechać praktycznie pod samą rzekę samochodem. Może na spacer jest, nie wiem, 150 metrów od miejsca, gdzie zaparkowałem, więc idealnie. A czy 150 metrów tutaj do tego wiaduktu, no ale od tego wiaduktu jeszcze jest kolejne może 150-200 metrów do tej rzeczki, gdzie byliśmy, no ale jest ok. Też zobaczcie, bo tutaj ludzie mają plantacje, jakie mają systemy nawadniające tutaj. Tutaj normalnie rury przez całą plantację. O, nawet widzicie, gdzie jest zielono, a gdzie jest sucho. Idealnie to wygląda. I tak tutaj sobie radzą ludzie. Bez problemu. Woda jest w rzece, więc podlewają. No. I jeszcze raz na pożegnanie wiadukt. Kiedyś tutaj po nim jeździły wielkie pociągi. O, teraz po nim nic nie jeździ. A szkoda. Ale porządnie zrobione, naprawdę. Detale są bardzo ładne i te tutaj rogi, boki i takie gzymsiki tutaj 4 małe. Tak samo tu bardzo starannie zrobione, bardzo ładnie. Ciekawe, czemu się zwalił, nie? No ze starości pewnie, nie dbali o niego, nie? Jak zamknęli kolej, że kolej nie jeździła tutaj przez San Carlo, no to się zwalił. Sam z siebie, z erozji, nie wiem. Z zaniedbania, no. Pewnie dlatego. Teraz się zmachałem. Dotarliśmy do samochodu. Jest nasz Sebastiano Mobil. No a tu, gdzie zaparkowałem, się okazało, że jest droga na wiadukt, ale założona wielkimi i ciężkimi betonami. Proszę, nie idę tam nawet, ale tutaj jest i on się tam ciągnie. No uroczo. To co, San Carlo? He? To co, San Carlo? No, Oroki. O, Roki cię ciągnie na dół. Też chcę jechać już. Chodźmy do San Carlo, jedziemy.
Więc tak, kochani widzowie, Valle del Sosio, czyli Dolina Sosio, rzeka Sosio zaliczone. Teraz jedziemy Wam pokazać San Carlo i ten jedyny sklep w tej mikrowiosce należącej do gminy Chiusa Sclafani. No, a temperatura pokazuje, kochani moi drodzy widzowie, 37 stopni, jak widzicie. No, ciepło, jest ciepło, 37 stopni. No ale co? Czego to się nie robi dla przygód Sebastiano? Prawda? My to jesteśmy z Zuchy. Dokładnie, 37 stopni, a my tu się wspinamy i robimy trekking, uprawiamy dieta Sebastiano, kochani widzowie. No, patrzcie, jaki smukły. Nie w aucie, na zewnątrz. W aucie to było 50, jak nie więcej. Dieta Sebastiano, dieta cud. Smukła twarz, smukły brzuszek, smukłe duszki, jak sarenka. No powiem Wam szczerze, że wycieczka na 102 tutaj była. Nie oczekiwałem, że takie piękne rzeczy zobaczę. Jestem zachwycony. Naprawdę z miłą chęcią bym tu wziął jakiś leżak, lodówkę, panel solar taki, jakiś powerbank tutaj i się rozłożył. No, ze wszystkim, z komputerem, z laptopem, nie wiem, z telewizorem. Piknik bym tu zrobił, biwak, grill, o, rewelacja. Trochę wybojów, trochę taka droga jest tu. No, ale myślę, że normalnym autem też się tu da dojechać. Mówili, że trzeba 4x4, no ale to trochę chyba przesadzone. Jak się tutaj powoli pojedzie, to i Peugeotem się dojedzie z takim malutkim albo nie wiem, jakimś mniejszym autem. Kiją Picanto na przykład, bez problemu. Więc jakby ktoś był zainteresowany, to zaraz za Chiusą Sclafani, jakieś, nie wiem, 5-6 km jest San Carlo i przed San Carlo są stare budynki stacji kolejowej, która zresztą prowadzi na ten wiadukt, który widzieliście, prowadziła trasa kolejowa. Trzeba skręcić w lewo, jak się jedzie z Chiusy Sclafani. Jak się jedzie od strony Burgio, to trzeba skręcić w prawo, ale wtedy przed stacją. Bo jest jeszcze druga droga, która jest dosłownie zaraz za stacją, ale ona prowadzi na... No na co prowadzi? Prowadzi na farmy. Ale my jedziemy teraz właśnie starym szlakiem kolejowym. Jedziemy dokładnie takim samym mostem, jaki się zwalił. To już teraz rozumiem. Tutaj, gdzie jedziemy, były tory. Po prostu jedziemy starą trasą kolejową. No. To się wszystko wyjaśniło. Tutaj były tory, gdzie my jedziemy. I tu jechał pociąg. Musiało być pięknie, taka trasa kolejowa wśród gór, nie? Tu góra z lewej strony, tu góra z prawej strony. To wszystko jest wyciosane pod kolej. I tutaj, o, tutaj szły tory. I po prawej stronie będą zaraz budynki stacyjne i tutaj była stacja. Jak poczytacie o San Carlo, to zobaczycie, że tutaj był duży taki hub. Tutaj było dużo różnych tych, co sprzedawali, nie? Tradesmen, jak to się po polsku nazywa? Tutaj było dużo tych handlarzy, o. Jak zobaczycie w Google, poczytacie o San Carlo, to się dowiecie, że tutaj był szlak handlarzy, tu handlowali dużo rzeczy i tętniło tu życie. A tutaj przed Wami jest sycylijski woof. Hello, piesku! Tak, taki piesek tutaj sobie lata. A przed nami widać budynki stacyjne już. Więc tutaj się jechało, tam były perony. Chyba w latach 60. to tutaj wszystko pozamykali, w 70. jakoś tak. No, więc tu szły tory i tu była stacja po prawej stronie. Tylko nie wiem, bo tu tych budynków jest kilka takich, więc jeden jest tu, tam jest kolejny. To może tutaj było, nie wiem co tu było, tam jest większy budynek. Tam wygląda na stację i też wygląda, że tory zbaczały w prawo i to jest budynek stacyjny tutaj. No, tak wygląda, jakby był troszkę odnowiony. Nie wiem, te okna takie są troszkę nie z tej epoki chyba, co były. No nie wiem. Nie wiem, tak to wygląda tutaj. No i teraz wyjeżdżamy z tej drogi i jedziemy w lewo. W lewo jest San Carlo. Zobaczymy, tam coś jedzie, nic nie jedzie. Jedziemy, o. I jak zobaczycie, tutaj nas wita napis Benvenuti, welcome to San Carlo, Frasi di Chiusa Sclafani, città metropolitana di Palermo. Malutka mieścinka.
dosłownie parę domów, ale ma w sobie duszę i ma w sobie taki urok. No, praktycznie jedna główna droga przejeżdża się. Jak widzicie, lokalni sobie siedzą pod domkami, cieszą się piękną pogodą, wszyscy na krzesełkach. Taki widok jest, no, uroczy. Bezstresowe życie. Pełen relaks. Powolutku przejedziemy przez całą wioskę, pokażemy Wam. O, tutaj jest lokalny sklep i w lokalnym sklepie właśnie siedzą lokalni ludzie i lokalny piesek. Tutaj możemy zawrócić, bo tu się już kończy wioska. Tu już jest w lewo na Burgio Ribera, a w prawo na Calta Bellotta. Tu możemy sobie nawrócić. Ok, nic tam nie jedzie. Nic nie jedzie. I z drugiej strony teraz wjeżdżamy od Burgio też. Benvenuti, welcome to San Carlo. No. Tu skręcimy w prawo, tam jest taki mały bulwar, rynek taki. Dookoła można obejść, tam jest kościół. Tutaj jedyny w San Carlo. Zaparkujemy i Wam go pokażemy. O, więc jesteśmy przed kościołem w San Carlo. I na pewno ten kościół w San Carlo ma dzwon z Burgio, bo tam jest odlewnia dzwonów. I kiedyś tam pojadę i Wam pokażę. No ale chodźmy zobaczyć. O, nawet tutaj jest napisane, że ta ulica to jest Via Chiesa, czyli ulica Kościelna. O, tutaj troszkę jest takich uliczek w San Carlo. W prawo, w lewo można zobaczyć. I mała wioska, bardzo mało domów, mało mieszkańców, ale jak widzicie, drogi całkiem szerokie, więc tutaj można bardzo fajnie sobie samochodem przyjechać, zaparkować auto bez problemu, naprawdę dużo miejsca jest w tej wiosce. Byście się zdziwili, bo jest bardzo dużo, masa sycylijskich wiosek, gdzie uliczki są dosłownie takie cienkie, że wespa tylko wjedzie. No, zobaczcie, nawet na mój samochód, proszę, zaparkowany, ile jest miejsca. Chodźmy jeszcze tu zobaczyć z tej strony, bo tutaj nawet w tym San Carlo mają urząd pocztowy i jeden sklep i tyle. I nie ma więcej tutaj nic. Po wszystko muszą jeździć do Chiuse Sclafani. No i pięknie. Poste Italiane w San Carlo. Czemu nie? Takie rzeczy tylko na przygodach z Sebastiano. Tu Wam jeszcze pokażę widok z San Carlo. Taki macie widok z San Carlo. No. I kto mi powie, że Sycylia nie jest bella? Sycilia bella. Taka bella Sycilia. To kwitnie uroczo. Wow. Ciekawe, czy pachnie. Nie pachnie, ale wygląda świetnie. W ogóle to jest takie, jakieś takie suche. Nie wiem, czy słyszycie. Suche, ale ładne. Bardzo ładne. Zielono, fioletowo, różowo. No, kolorowe. Czekajcie, przybliżę Wam jeszcze, żebyście zobaczyli. Może ktoś wie, co to jest. No ładnie to wygląda i ładnie obcięte jest. Przycięte. Takie tu trochę skarłowacone, no ale to wszystkie takie te drzewa tutaj w rejonie śródziemnomorskim są właśnie troszkę takie powyginane, fikuśne, tak to nazwijmy. No a tu sobie można usiąść. Proszę, w San Carlo. Ja też sobie spocznę na sekund, dwie. Za mną z tyłu drzewa. Taki deptak na środku. Można przyjść na spacer. Jak ktoś ma dzieci, jak ktoś chce święty spokój,
Tu można wprowadzić, słuchajcie, i do Kiuzy macie, nie wiem, 15 minut samochodem. Przez te zakręty, jakby nie było tych zakrętów, to za 7 minut jesteście. No i co? No i się żyje. Żyje się, relaksuje się, cisza, spokój, bezpiecznie. Nie mówcie mi, że w Polsce jest bezpiecznie. Tu na Sycylii jest bezpiecznie. Taka prawda. No. No, mi się podoba. To bardzo. Dlatego się tu przeprowadziłem. A też, kochani widzowie, dużo osób już przyjechało właśnie przez przygody Sebastiano mnie odwiedzić. Odwiedzić Chiuse Sclafani, odwiedzić Medistudio, Enza Mendole, Marię Concette. Widzieliśmy się. Oznajmiam wam, kochani widzowie, że jedna rodzina już zmaterializowała dom i dostała klucze. Właśnie z mojego polecenia, z przygód Sebastiano, już kupili dom. Mam nadzieję, że takich osób będzie coraz więcej i stworzymy tutaj społeczność. Zostańmy Sycylijczykami. Becoming Sicilians. Jest to grupa ludzi, którzy się wprowadzili właśnie tutaj, kupując domy przez Medistudio. No i jest to piękne. Więc pamiętajcie, jeżeli kupicie tutaj dom, to się wami zaopiekujemy tutaj. Dokładnie. Tutaj nie ma wałków. Tutaj jest wszystko kawa na ławę. Va bene. Kochani widzowie, wracamy do Chiusa Sclafani. Czy jesteś gotowa na powrót do Chiusa Sclafani, na lody do Cafe del Corso? No, możemy jechać. Tak? A Roki co? Roki też będziesz jadł loda? Może do tego domu pojedzie, nie? Roki pojedzie do domu, a my jedziemy do Cafe del Corso z Valli del Sosio i San Carlo. Bo brzuszek mówi mi, że gelato jest potrzebne. Tylko Italiano dieta. Tak się chudnie, kochani widzowie. Gelato numero uno. No, a tutaj przed nami Tabacchi Alimentari. Jedyny sklep właśnie tutaj w San Carlo. I tutaj, jak widzicie, najwięcej osób właśnie przebywa. Siedzą, grają w karty po włosku. No bo to jest jedyny sklep. To mi powiedziała nasza sąsiadka. I wszyscy mi mówią, że jest jeden sklep. No wycieczka, słuchajcie, na 102 udana. I patrzcie się, teraz wracamy właśnie, załóżmy z Burgio i wyjechaliśmy z San Carlo i teraz tutaj w prawo właśnie się jedzie do tego pięknego miejsca, z którego wróciliśmy. I pamiętajcie, żebyście nie skręcili tutaj w prawo, bo tutaj w prawo, o tam troszkę tak zajadę, jak pojedziecie tu w prawo, to zajedziecie do farmera i on was tam przegoni kijem i miotłą, więc tam nie jeźdźcie. Jedźcie sobie tam, gdzie wam pokazałem. No. Więc piękna pogoda. Dopisuje nam tu na Sycylii bardzo ładnie, słonko świeci, ja kocham słońce. To jest główny powód, dla którego się chyba tutaj przeprowadziliśmy na Sycylię. To słońce, radość z tego słońca, bo jak słońce świeci, to ja się cieszę, a ja jestem jak małe dziecko, więc ja się cieszę, mi to dostarcza radość, energii, oczywiście zmęczenie, pot i inne sprawy, pufam tu ile wlezie, ale coraz lepiej jest, coraz lepszą kondycję mam, co udowodniłem wam dzisiaj, że jestem jak żyłka sprężynka i latam tu jak rakieta kosmiczna. No, poza tym trasa jest malownicza, teraz tutaj nam nic nie jedzie przed nami, więc też wam jeszcze raz puszczę, teraz w drugą stronę, żebyście widzieli, jak się dojeżdża do Chiusy Sclafani z San Carlo. A jeszcze jedna rzecz dla was. Chciałem was nauczyć, jak się mówi Chiusa Sclafani, bo to jest bardzo tutaj ważne i ja jestem upominany na każdym tutaj kroku. Słuchajcie, bo nie mówi się Chiusa Sclafani, akcentując środek albo koniec wyrazu Sclafani, bo to jest niepoprawne. Mówi się akcentując pierwszą sylabę, czyli skla. Czyli, kochani widzowie, to jest Chiusa Sclafani. Ok? Sclafani. Nie Chiusa Sclafani, Chiusa Sclafani. Powtarzajcie za mną, Chiusa Sclafani. I wtedy mówicie poprawnie. I jak przyjedziecie tutaj i oni zobaczą, że jesteście obcy, bo jesteście, ja też byłem, ale już nie jestem, i powiecie, że się cieszycie, że jesteście w Chiusie Sclafani, oni wam wtedy powiedzą, że jesteście git majonez. Ok? Wszystko jest ok. Gra i buczy.
to jest bardzo ważne tutaj. Już mi no chyba z 25 osób powiedziało, jak się mówi, nawet w gminie jak poszedłem, słuchajcie, bo załatwiałem w gminie sprzedaż moich koszulek promocyjnych, przygody Sebastiano z czereśniami Bellissima Chiusa Sclafani, które będę sprzedawał na przyjęciu zorganizowanym przez gminę Chiusy Sclafani dla wszystkich obcokrajowców, którzy kupili tutaj właśnie domy i w gminie mi ludzie z gminy mówili, jak wymawia się Chiusa Sclafani, więc teraz wam mówię. Chiusa Sclafani, ok? I nauczcie się tego, proszę was bardzo, jak tu przyjeżdżacie. Będzie im bardzo, bardzo miło. No. A czy ty, Ania, umiesz powiedzieć Chiusa Sclafani? Nie, ja jak user. A ty mówisz Chiusa? No to też tak można. Jeżeli chcecie uniknąć wymowy drugiej części Sclafani, mówicie po prostu Chiusa. Też pamiętajcie, że Chiusa to znaczy zamknięte. Chiusa jest to wyraz w języku włoskim, który oznacza zamknięte. Chiuso, chiusa to jest zamknięte. Zamknięta. Zamknięta, zamknięty, no. Nie, zamknięta. Zamknięte, chiusa, zamknięta, nie? Zamknięte Sclafani. Kiuzo zamknięta. Chiuso zamknięte, chiusa zamknięta. Zamknięta Sclafani. Wioska jest rodzaju żeńskiego. Chiusa, Sclafani. Pamiętajcie, Sclafani. Ja jestem perfekcjonistą już w tym tutaj. I na spokojnie sobie jedziemy. Nie trzeba tu po tych zakrętach wirażować, bo one tutaj są zdradliwe, te zakręty. O, widzicie jak jadą? Tutaj lokalni zasuwają drugą stroną ulicy. Tak się jeździ po Sycylii. Więc nigdy nie wiecie, z którego zakrętu i gdzie wam coś wyskoczy. Trzeba uważać. Trzeba patrzeć, trzeba wolno jechać. I przede wszystkim trzymać dwie ręce na kierownicy. To jest podstawa. Żeby w milisekundzie zrobić uskok. Albo zahamować nogą. Prawda? Czyli noga na gazie i noga na pedale hamulca. I polecam tylko automatyczne skrzynie biegów. Nie ręczne. Bo ręczne skrzynie biegów tutaj mogą was troszkę omotać. Dużo podjazdów, dużo zjazdów, dużo zakrętów. Biegi się bardzo często zmienia. Więc... to nie tak jak w Polsce, że wrzucasz jedynkę, dwójkę, trójkę, czwórkę, piątkę, szóstkę, czy tam ile biegów masz i jedziesz, czy gdzie indziej w Anglii. Tylko tutaj trzeba bardziej uważać na drogę i na zakręty i na to, co jedzie z naprzeciwka, albo co idzie w ogóle po lewej czy prawej stronie. Dużo ludzi też idzie pod prąd. Nie pod prąd, bo jakby szli pod prąd, to by było zgodnie z zasadami ruchu ulicznego, ale dużo ludzi idzie do ciebie odwróconych plecami, czyli złą stroną drogi, czyli oni nie widzą z prądem, dokładnie, idą z prądem i oni ciebie nie widzą, prawda? Oni sobie idą i to czasami 2-3 osoby idą i oni ciebie nie widzą, bo jesteś za nimi, więc naprawdę trzeba bardzo uważać. A teraz wrócimy do Chiusy Sclafani przez centrum, przez rynek, bo wyjechaliśmy naokoło, a teraz tutaj skręcimy w prawo i wrócimy, kochani widzowie, przez centrum Chiusy Sclafani. Wjechaliśmy na rynek główny i my teraz musimy pojechać tutaj Via Roma. O. Via Roma. Tak, tutaj Medi Studio ma swoje biura po lewej stronie zaraz. No więc dotarliśmy do Caffè del Corso. Lody są, gelato, tak? To nie lody, bo gelato są zrobione z mleka, nie ze śmietany.
To jest gelato. Ciasteczko jest. Dieta Sebastiano działa. Słuchajcie. Smukły wyraz twarzy. Mua! Viva Sicilia, bella Sicilia. Pozdrawiamy. Scusa Sclafani. Takie rzeczy tylko na przygodach Sebastiano. Serdecznie Was wszystkich pozdrawiamy. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Zapraszamy na następną niedzielę na godzinę 12 na przygody Sebastiano YouTube. Wszystkiego dobrego od żony Sebastiano, od Chiusy Sclafani, od Sycylii. Arrivederci! Ciao!